Witam Państwa. Prezentuję tutaj Uranie model numer 5. Maszyna produkcji niemieckiej, dokładnie z 1924 roku. Klasyczna gabinetowa bryła. Jeszcze taka konstrukcja w miarę otwarta, gdzie odsłonięte są boki maszyny oraz tutaj cały segment z czcionkami, a jest to charakterystyczne dla maszyn z lat 20. Pokrótce zaprezentuję podstawowe funkcje tej maszyny. Zaczniemy od wkręcenia papieru. A maszyna jest oczywiście po przeglądzie, po renowacji. Lakier zachowany w oryginalnym stanie. Odświeżone te powłoki niklowane. Dobrze. Najpierw pokażemy, jak przesuwa się wózek. Generalnie na całej długości bez problemów. Dźwięk dzwonka pojawia się tak powiedzmy na 4-5 odstępów przed końcem przesuwu wózka, który jest tu zdefiniowany poprzez suwaki marginesowe. Lewy, prawy. Możemy przesunąć tak jak chcemy, żeby się zaczynało i kończyło pisanie. Generalnie od razu możemy powiedzieć o klawiszu. Takim jak zwolnienie marginesów, nawet jeżeli wózek dojedzie do punktu, w którym powinien się zatrzymać, możemy użyć przyciska zwalniacza marginesowego i wózek przesuwa się dalej. A generalnie, jeżeli tego nie używamy zbyt często, najlepiej rozsunąć te suwaki marginesowe maksymalnie w lewo i w prawo. Dobrze. Generalnie tutaj tradycyjna klawiatura. Na górze klawisze numeryczne ze specjalnymi znakami. Na dole klawiatura z literami. Specjalne dodatkowe przyciski na klawiaturze. To jest tutaj oznaczone jako Umschalter z niemieckiego. Jest to zmieniacz. Dzisiaj nazwiemy go Shiftem. Jest on zarówno z lewej strony klawiatury, jak i z prawej. Po naciśnięciu tego Shifta możemy wpisać drugi znak, który znajduje się na czcionce. Jest to w przypadku klawiatury z literami mała i z użyciem Shifta wielka litera. Tu jeszcze z lewej strony jest możliwość, jest taka dźwigienka. Po jej przesunięciu możemy ustawić jakby stale wielkie litery i nie musimy wtedy trzymać tego klawisza zmieniacza. Jest to taki dzisiejszy caps lock. Dobra, wrócimy do pisania takiego jak początkowo było. Klawiszem tutaj, któremu warto poświęcić chwilę, jest klawisz backspace'a dzisiejszego, tak zwany cofacz. Pozwala na cofnięcie wózka w lewo. Wózek przesuwa się w prawo o jeden odstęp. A generalnie wózek możemy przesuwać w prawo bez jakiegoś większego oporu, natomiast w lewo jest to niemożliwe. Możemy to zrobić używając dźwigni przenośni, która jest tutaj. Po jej zwolnieniu wózek przesuwa się w lewo. Gdy zakończymy pisanie, chcemy się przenieść do nowej linijki, możemy użyć tutaj tej rączki, przesuwając wózek w prawo i jednocześnie jej przesunięcie w tą stronę pozwala przesunąć papier o określoną ilość odstępów, którą definiujemy tutaj tą dźwignią wierszaka. Może być ona ustawiona w ten sposób i wtedy obrót jest krótki,
o jeden odstęp, a może być też o większą ilość odstępów. Są tutaj też takie dźwigienki. Użycie tej dźwigni pozwala na taki specyficzny przesuw papieru, który jest liniowy, nie jest zdefiniowany przez odstęp koła zębatego. Po prostu w tym momencie wałek jest wysprzęglony z tym kołem zębatym i możemy ustawić dokładnie papier na odległość taką, jak chcemy go przesunąć. Nie jesteśmy po prostu ograniczeni przez skok koła zębatego, który jest tutaj. Dodatkowo można wspomnieć o tej dźwigni. Jest to zwalniacz docisku do wałka. Gdy papier na przykład wkręci nam się nie do końca równo, możemy tą dźwignię aktywować i wtedy papier jest luźny, możemy go ustawić jak chcemy. Czasami papier się wkręci nierówno, na przykład tak. Możemy go dzięki tej dźwigni ustawić. Kręcimy go jeszcze raz. Może być na przykład tak wkręcony i tak nie da się go przesunąć. Musimy zwolnić tą dźwignię i teraz papier może być równo ułożony. Warto wspomnieć jeszcze o przesuwie taśmy, która podczas pisania przewija się. Jedna rolka ją nakręca, druga pozostaje luźna i w ten sposób widać, że taśma się musi przesuwać po prostu, bo jeżeli czcionka będzie uderzać w taśmę, która się nie przesuwa, no to prędzej czy później zrobi w niej dziurę. Tutaj możemy sobie ręcznie przesuwać taśmę za pomocą takiej korbki. Taśma teraz przesuwała się w tą stronę, natomiast tutaj możemy przesunąć ten element, który jakby trzyma taśmę. Tak. I teraz widzimy, że ta rolka nawija, a ta jest luźna. Jakby zmienił się kierunek przesuwu taśmy. No i tak samo tutaj też możemy wtedy tą korbką obracać. Można jeszcze wspomnieć o tabulacji, w którą zaopatrzona jest mechanizm, który zaopatrzona jest ta maszyna. Na klawiaturze jest jeden przycisk, który aktywuje tą tabulację. To jest ten przycisk. I on przesuwa automatycznie wózek o ilość odstępów, które zostały wcześniej zdefiniowane przez tak zwane znaczniki tabulacji, które są tutaj z tyłu. One są na takiej szynie. Możemy wyciągnąć te znaczniki i umieścić je w miejscu, w którym chcemy, żeby ta tabulacja była. W miejscu, w którym chcemy, żeby ten wózek się zatrzymywał. Możemy, jeżeli w ogóle ich też nie potrzebujemy, możemy je wyciągnąć, bo tak to one zawsze będą nam ograniczały ruch wózka. Gdy na przykład chcemy mieć dwa znaczniki tabulacji, a powiedzmy ustawimy je tutaj i tutaj, to gdy teraz aktywujemy wózek, to powinien się on zatrzymać dwa razy. Raz i dwa razy, tak? Włożymy z powrotem te znaczniki tabulacji. Tutaj jest jeszcze jakby możemy w tym miejscu nakręcać sprężynę, która tutaj znajduje się w bębnie i ona trzyma linkę od naciągu wózka. Bo generalnie to jest tak, że tutaj jest zaczepiony koniec tej linki i po prostu wózek jest ciągnięty przez sprężynę, która jest tutaj w tym bębnie naciągnięta. Czasami się może zdarzyć, że ta linka się urwie albo konieczna jest wymiana sprężyny w bębnie. No to potem po założeniu naciągu możemy go tutaj w ten sposób nakręcić
Zwykle jest jeszcze śrubka, która blokuje jakby przesuw wózka, przesuw tutaj tej, naciąganie sprężyny. Więc trzeba zwolnić tą blokadę i dopiero wtedy możemy nakręcać tą sprężynę. Trzeba pamiętać, żeby po naciągnięciu tej sprężyny ponownie przykręcić tą blokadę, żeby się nie zdarzyło, że nagle w taki dynamiczny sposób się zluzuje ta sprężyna, bo może to być niebezpieczne dla sprężyny, jak i dla użytkownika. Gdy mamy taśmę dwukolorową, możemy za pomocą tej dźwigienki zmienić wysokość podnoszenia widełek, które no zobacz, może się to uda zobaczyć. Zobaczmy, na jaką wysokość podnoszone są widełki. Widać, że są tak do połowy podniesione. Natomiast gdy tutaj zmienimy tą dźwigienką, to taśma powinna się podnosić wyżej. Podnosi się wyżej, bo praktycznie teraz już nie na połowę, a na całą swoją szerokość się podnosi. Więc gdyby taśma była dwukolorowa, najczęściej czarno-czerwona, no to wtedy dzięki tej dźwigience możemy zmieniać kolor pisania. Tutaj jest jeszcze jakby pozycja biała. To jest taka, w której widełki w ogóle nie są podniesione. No, często służy to do wykonywania jakichś matryc, czy na przykład robienia poprawek po jakimś błędzie przy pisaniu. I tutaj, co ciekawe, żeby w ogóle móc przełączyć na ten kolor biały, to musimy użyć tutaj tej dźwigienki blokady i dopiero wtedy jest możliwość przesunięcia na ten najbardziej skrajnie dolnie położony poziom. No i generalnie to chyba tyle o tym modelu. Dziękuję za uwagę.